Film Substancja jest zdecydowanie inny niż Pierwowzór z 1988 roku, ale o tym oczywiście za chwilę. Substancja oczywiście, o tym filmie mowa, to kino inne niż inne, można byłoby rzec, bo rzeczywiście nie jest to typowy film, który tam gdzieś wpisuje się w naszą ramówkę. Universal, który miał ten film dystrybuował, bał się. I w końcu stwierdzili, czy to rzeczywiście się sprzeda, czy może to nie jest za hardkorowe, czy to nie jest za mocne. Jednak nie, odpuszczamy, dziękuję bardzo. I Mubi kupiło prawa jeszcze przed festiwalem w Cannes, co bardzo, bardzo ważne, no i rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. W tym filmie, zarysuję tylko fabułę, mamy aktorkę podstarzałą, w tejże roli Demi Moore, no której kariera, krótko mówiąc, już gaśnie. Były oczywiście blaski, wcześniej były Oscary, ale coś trzeba zrobić. No i okazuje się, że jest pewna substancja, która może sprawić, że będzie nadal młoda. Jeżeli to przypomina Ci chociażby, w pewien sposób oczywiście, ze śmiercią jej do twarzy, Zemeckisa z między innymi Goldie Hawn, Meryl Streep, a także Bruce'em Willisem w rolach głównych, to na tym się podobieństwa kończą. Bo rzeczywiście tutaj mamy do czynienia no nie z komedią, a naprawdę z bardzo dobrym dramatem, tragedią można byłoby rzec. Mówiłem wcześniej o tym, że ten film powstał w 1988 roku. Jest film pod tytułem Rejuvenator, który powstał w 1988 roku. Zgoła inne kino, ale fabuła jest taka. Starzejąca się aktorka zatrudnia naukowca, który opracowuje płyn serum młodości oparte na płynie mózgowym, jej płynie mózgowym. Ona oczywiście je przyjmuje, ale niezamierzone konsekwencje zmieniają ją w morderczą istotę. No wiadomo, że to był tani horror, a tutaj to rzeczywiście jest no na pewno nie tanie kino grozy, no można powiedzmy w pewien sposób to powiedzieć, bo tak rzeczywiście jest. Pomysł, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, bo Demi Moore, można byłoby powiedzieć, gra siebie, gra własną siebie. Aktorkę, która przed laty świeciła sukcesy, rzeczywiście było wszystko super, tak samo jak w przypadku tejże pani, no i było rewelacyjnie, ale ta kariera tak powolutku opadała, no i od lat już niestety nie jest na topie. Akurat w tym filmie jest instruktorką aerobiku w jakiejś tam stacji telewizyjnej. No rzeczywiście nie wygląda to za dobrze. Chociaż z drugiej strony Jane Fonda też tam reklamowała Calanetics, ale dobrze, nie o tym. No i w tym momencie ona próbuje stać się znowuż osobą ważną, próbuje być się młodą i tak naprawdę można by powiedzieć, tak, ona próbuje być ładna, piękna i w ogóle, ale to byłoby bardzo duże niedopowiedzenie i ogromnie brzydkie, wulgarne spłycenie, bo ten film nie opisuje tylko i wyłącznie, o proszę bardzo, jaka jestem, już nikt mnie nie chce, nie mam kolejnych ról filmowych, ja chcę być znowuż na gali rozdania Oscarów. No nie, to jest film o akceptacji siebie. Naprawdę, akceptacji siebie. Z drugiej strony Hollywood tak naprawdę to jest miejsce, gdzie mamy mnóstwo operacji plastycznych i tak dalej, zabiegów, liftingów, botoksów i tak dalej, tych innych rzeczy. Więc ten film na pewno ukłuje parę osób w Hollywood, ale świetnie jest pokazane, jak no niestety nasza główna bohaterka nie akceptuje własnej siebie, nie akceptuje przemijania tego, co się rzeczywiście z nią dzieje i posuwa się do tego kroku, używa tej substancji. Zresztą tutaj widzisz na plakacie pewne rzeczywiście brutalne rzeczy, bo film naprawdę jest, można powiedzieć, nie brutalny, ale w kilku aspektach jest tak, zaciśniesz, że będzie orzesz, ale to się podziało. No niestety podziało się i tak ten film rzeczywiście ma działać, ale sama sprawa tego właśnie, że no, jest tak zwany body shaming, tak, po angielsku, że rzeczywiście no, mamy taką i wyłącznie kulturę, ludzie mają być piękni, cudowni, w ogóle zero tłuszczu, 5 podbródków, mają być rewelacyjni, bo takie rzeczywiście tak wyglądają w katalogu Vogue, czy jakimś tam innym, no i tak mamy wyglądać. No niekoniecznie, ale przez lata się utarło, że tak jest, no i ludzie ciągle dążą do tego, że musi być piękni, perfekcyjni, cudowni i kiedy mamy tę Demi Moore, która powiedz z perspektywy faceta, jest ładną kobietą. Ona ma w tym momencie 61 lat i rzeczywiście nic by jej nie ujął, nie dodał żadnych operacji. Ona tam rzeczywiście i tak już trochę pomajstrowała, ale rzeczywiście jak dla mnie to jest w porządku. No wiadomo, jak dla mnie, nie dla głównej bohaterki. No i tutaj jest zagwozdka, ponieważ wtedy no, na plan, można powiedzieć, wjeżdża druga tutaj mamy Elizabeth Sparkle, druga ona to jest Sue, tylko i wyłącznie, jak Madonna, jak Cher, Sue i to wszystko. Ale jak pięknie jest pokazany właśnie ten proces, że nie no,
boję się, wstydzę się swojego ciała, nie chcę tak wyglądać, to idealnie jest odbita pałeczka w drugą stronę, jest pokazana ta próżność. Że rzeczywiście, o patrzcie, ale jest możliwość, ja będę znowuż młoda, piękna i cudowna, no to może tak zrobię. Za jaką cenę? Niemalże za każdą cenę. Bo dobrze wiemy, że można się posunąć do wszystkiego, albo na pewno do bardzo, bardzo wielu rzeczy, więc rzeczywiście dostajemy Sue, która jest, no można się domyślić oczywiście, co jest tak w pewien sposób powiedziane, że to jest młoda Elizabeth Sparkle, czyli młoda Demi Moore, że ona tak się zachowała, czyli bierze życie pełnymi garściami, po prostu nie zważa na konsekwencje. A co z tego? Dzisiaj tak, jak najbardziej, wsiadam w motor i jadę na imprezę 500 km dalej, a co będzie jutro? Mam się stawić jutro w pracy? Coś będzie, to będzie jutro, to nie ma żadnego problemu, tym się będę zastanawiać jutro. To akurat temat jest bardzo często grany w filmach Hollywood i rzeczywiście ta korelacja tej samotności, tego braku akceptacji siebie z tą próżnością, to jest mieszanka wybuchowa. Naprawdę, to jest mieszanka stricte wybuchowa. Film dogłębnie, uwierz mi, dogłębnie zmierza w tym kierunku, pokazuje nam przez oczy jednej z bohaterek, czym może być samotność, jak to się objawia, brak akceptacji, więc ten film jest bardzo ważny, naprawdę on jest bardzo ważny i tylko jestem ciekaw, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, Hollywood jest bardzo pocięty, nabotoksowany i tak dalej i ten film, można powiedzieć, może nie pluje w twarz, ale tak palcem wytyka i mówi tak, Hollywood, to wy między innymi jesteście temu wszystkiemu winni. Czy oni ten film zaakceptują? Ponieważ ja wiem, było już wiele takich produkcji oczywiście, które no niespecjalnie, inaczej, bluzgały, rugały Hollywood, mówiło im oj, a oni rzeczywiście nie akceptowali tych filmów, czy to, no powiedzmy, tak jak tutaj przy okazji starości, że tak powiem, czy przy okazji ekologii, były takie filmy i Hollywood, no nam się nie podoba, bo według mnie, przynajmniej w kilku aspektach jest to film oscarowy, ale o tym rzeczywiście będzie pewnie czas pomówić za kilka miesięcy. Ten film jest cudownie, naprawdę on jest cudownie przerysowany. I gra aktorska w tym filmie, no niesamowita. Zacznę może od, tak jak tutaj mam wyznaczone, od Denisa Quaida, który nie był pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem do roli tego obleśnego producenta telewizyjnego był Ray Liotta, podpisał kontrakt, no niestety Ray Liotta zmarł i trzeba było go kimś zastąpić i wydaje mi się, że Dennis Quaid idealnie się wpasował, ten oblech totalny, to jest wiesz takie, przynajmniej tak ja sobie to mam w głowie, że to jest takie połączenie Billa Cosby'ego i Harvey'a Weinsteina, wiesz? Taki oblech, który myśli, że może wszystko i w ogóle, że jest totalnym szowinistą. Jego nie interesują, tak, kobiety to nie są kobiety, to są tylko i wyłącznie tyłki. Ładna? No to jak jesteś ładna, to masz się uśmiechać, bo o to chodzi. Rzeczywiście on jest tak beznadziejnie przerysowany, ale tak pięknie zarazem ukazuje całą tą brzydotę Hollywood, że mi się spodobało. Nawet w jednej scenie pojawiają się dodatkowo akcjonariusze tejże stacji i oni również są takimi wiesz, takie wieśniaki, takie oblechy, takie po prostu osoby, z którymi nie chcesz mieć nic wspólnego. Ale wydaje mi się, że Dennis Quaid tą swoją rolą, bo czy to wiesz, to jest, wchodzi do ubikacji, oddaje mocz, wychodzi bez mycia rąk i cały czas gada. Troszeczkę mi przypomina kilku polskich aktorów, no to rzeczywiście, czy jest ta scena, czy jest scena, a ty jak masz na imię jak? Izabela? Nie, to za długo, będę do ciebie mówić Cindy na przykład, bo to jest krócej i ładnie, o dziś jesteś Cindy, wiesz, jest naprawdę postacią, która jak dla mnie skradła ten film. On jest aktorem, no, inaczej, jego postać jest drugoplanowa, ale taka jest wyrazista, tak świetnie zagrana, tak jak już mówiłem wcześniej, przerysowana, że to jest coś pięknego. No oczywiście jest Demi Moore i Qualley, tak? I Margaret Qualley, jeżeli pamięć mnie nie myli, aż sobie to dodatkowo sprawdzę, tak, Margaret Qualley, Demi Moore w roli Kristen, w roli Elizabeth Sparkle. No, jest taka jedna scena, kiedy ona się ma umówić, no powiedzmy na randkę, tak? No, nie idzie w tym momencie, jest samotna, tak jak mówiłem wcześniej, w telewizji też niekoniecznie ten jej program z aerobikiem, no i spotyka starego kolegę sprzed lat, o, tak bym lepiej to powiedział, sprzed lat, no i umawiają się na kawę, na drinka, na ciastko, cokolwiek, na kremówki, jak mawiał pewien człowiek, no i
ona pięknie się robi, wiesz, włosy i tak dalej, tapiry, te wszystkie rzeczy, które kobiety robią i nagle stwierdza, że no ale czemu, przecież popatrzcie, ja nie jestem tak piękna jak Sue. I jest scena przed lustrem, gdzie ona się rozmazuje, jest to tak barwna oraz tak potężna dawka emocji, że to jest nieporozumienie. Naprawdę, kiedy ona rozmazuje tą szminkę, kiedy rzeczywiście z tej pięknej twarzy w przenośnie oczywiście robi z siebie potwora, no to troszeczkę tak można by rzec zwiastuje to, co się wydarzy w filmie, to, co się będzie działo i muszę powiedzieć, że naprawdę Demi Moore, mimo tego, że od bardzo wielu lat nie wystąpiła w głośnej, bo nie dobrej, a głośnej produkcji, cały czas to ma. Rzeczywiście cały czas to ma. Ja mam gdzieś tam z tyłu głowy tę jej rolę w filmie Uwierz w ducha z Patrickiem Swayze i Demi Moore, nie, i Whoopi Goldberg oczywiście, ale tutaj jest całkowicie inna, jest inną osobą, ale naprawdę nie straciła nic. Margaret Qualley, ona próbuje, rzeczywiście widać, że próbuje, w ogóle panie mają może nie pokrewieństwo, relacje w pewien sposób. Otóż Margaret Qualley jest córką Andy McDowell. A Andy McDowell oraz Demi Moore wystąpiły razem w filmie Ognie Świętego Elma wiele lat temu, więc powiedzmy w jakiś tam sposób się znają. Ale naprawdę taką rolę takiej słodkiej, głupiutkiej, młodziutkiej, naiwnej, totalnie nie myślącej o przyszłości kobiety odgrywa idealnie. Naprawdę idealnie. W ogóle obie panie, no bo ten film jest odważny, jak już mówiłem wcześniej, i w kilku scenach dziewczyny występują nago. Całkowicie. I 61-letnia Demi Moore, tak tutaj ładnie mam napisane, no niespecjalnie się czuła w tym, ale była się Margaret, która też w tej scenie występowała jak ją Pan Bóg stworzył, no i jakoś to tak dodało im mocy i nie było wtedy skrępowania, tym bardziej, że też może, mam nadzieję rzeczywiście, może, że reżyserką tego filmu jest pani, no ciężko żeby pan był reżyserką, Coralie Farge, pewnie tak źle wymówiłem, to możliwe, że to sprawiło, iż one były bardziej śmielsze były, że miały w porządku, to nie jest tak tylko, że pokazujemy nagość, tylko żeby pokazać nagość, tak z perspektywy tego wieśniackiego producenta telewizji, tylko to coś ma, to ma jakieś znaczenie, jest sens, to jest po prostu no sztuka, krótko mówiąc. Więc rzeczywiście tutaj główne postacie, bo tak na dobrą sprawę, no mamy tam jeszcze kilka pomniejszych wątków, prawda, postacie trzecioplanowe, ale na tej trójce się skupiamy i rzeczywiście cała trójka zagrała brawurowo. Dla mnie troszeczkę Dennis Quaid wyżej, przez tą swoją przerysowaną wieśniackość, obleśność, ale rzeczywiście jest to pięknie. Co rzuca się, naprawdę bardzo się rzuca w oczy, to praca kamery. Bo tak na początku myślałem, że troszeczkę jest dziwnie, ale kiedy na przykład zobaczyłem tę scenę w ubikacji, gdzie tam właśnie Dennis Quaid oddaje mocz, no to stwierdziłem, że w tym filmie praca kamery będzie cudowna. I tak jak na przykład na początku, spokojna kamera, kiedy nasza bohaterka idzie, kamera spokojnie, wiesz, statycznie, jest bez problemu. Kiedy im dalej w trakcie filmu i rzeczywiście im bardziej sprawy są napięte, im bardziej nasza bohaterka, powiedzmy, jest zdenerwowana, ta kamera zaczyna się nagle trząść. Zaczyna się właśnie rozglądać na boki, nie jest statyczna, jest totalnie chaotyczna. I to jest oczywiście tylko i wyłącznie jeden z aspektów, bo również kolory bardzo dużą odgrywają wagę w tym filmie. No jak dla mnie bardzo ważny jest korytarz w stacji telewizyjnej, gdzie na początku Demi Moore wędruje tymże korytarzem i tutaj są obok niej plakaty właśnie z jej programów telewizyjnych i tak dalej. Potem Sue, ale to jest tak intensywnie kolor, zresztą widzisz, co nam się pojawiło, zresztą widzisz, że kolor czerwony jest tutaj bardzo ważny. Kolory różnego rodzaju są również istotne i to, muszę powiedzieć, jest clue tego filmu, bo wiadomo, że my odbieramy kolorami, nawet jest korelacja, prawda, że czemu Freddy Krueger ma czerwono-zielony sweterek, ponieważ to są te dwa kolory, które osoby daltoniści nie rozpoznające albo mające problemy no nie mogą ogarnąć. Dodatkowo według psychologów połączenie tych dwóch kolorów sprawia, że czujemy się niepewnie, czujemy bojaźń i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście jest ważne, więc naprawdę trzeba nagrodzić ludzi od technikali, bo to jest rzecz niesamowita. Jak kamera została, tutaj sobie oczywiście sprawdzam, jak kamera sobie została ułożona.
Nie wiem tak naprawdę jak nazwać tę naszą bohaterkę, czyli Margaret Qualley, no ale dobrze, niech będzie Sue. Tak, też jest ważny. Sprawa, jak otrzymujemy, jak Sue pojawia się w filmie. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Tak samo jak nie spodziewałem się zakończenia, że ono będzie takie, powiedzmy, po raz wtóry użyję tego słowa, przerysowane. Bardzo, naprawdę bardzo, ale idealnie się wpisuje, bo nawet kiedy mamy występ, kiedy mamy tę publiczność ludzi reagujących, to jest to tak wszystko over the top z angielskiego, że no to tylko sprawia, myślisz sobie, okej, mamy rzeczywiście film, to jest dramat, więc wiemy jak się skończy, po czym wjeżdża trzeci akt i już po prostu jest taki odjazd, że no nie powstydziłby się takiego zakończenia nie jeden twórca slasherów, bo jest rzeczywiście grubo, nie w ten sposób oczywiście, o którym myślisz, bo to jest film, który trzeba obejrzeć i to nie jest nagle tak, że gdzieś tam sobie obejrzę, będzie leciał w telewizji, a ja sobie w kuchni będę gotować. Nie, to jest, no umówmy się, 2,5 godziny filmu, który trzeba naprawdę zobaczyć. On kończy się fajną pętlą, co jest ciekawe, co jest istotne, że ponad wszystko próżność. No może nie góruje, ale powiedzmy w jakiś tam sposób odciska swoje piętno. Ja ten film polecam, oczywiście, że tak. Jest to nieczęsto, mam nadzieję, że nieczęsto tak mówię, ale jeżeli miałabyś obejrzeć tylko i wyłącznie jeden film w tym roku, to właśnie obejrzyj Substancję, bo to jest kino, które nie dość, że poruszy, nie dość, że sprawi, że trzeba się będzie zastanowić nad pewnymi sprawami w swoim życiu. Wiesz, musimy być piękni, tak? Jedziemy, dawać siłownia, musimy oczywiście, tak? Kremy, sery, botoksy, wciskanie, wcieranie, przycinanie. Popatrz tylko i wyłącznie na przykład na nos i zęby Toma Cruise'a, to przekonasz się o co chodzi. Tom Cruise teraz, a Tom Cruise z początkowych filmów. Więc rzeczywiście to jest film, który trzeba obejrzeć. Role aktorskie cudowne. Według mnie jest to film oscarowy. Tutaj powinny się posypać przynajmniej nominacje do Oscarów, ale czy tak będzie? No zobaczymy. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak się będzie działo. Patrzcie, normalnie tutaj cały czas coś mi się przeszkadza naprawdę i muszę wziąć i to wyłączyć. A już się samo wyłączyło. I jest to film, który ja bardzo, bardzo będę polecał. Zresztą pewnie nie jestem jedyny, bo z tego co widzę, jaki jest odbiór tejże produkcji. Ktoś obejrzy, powie, ale stary, świetny dramat, a ktoś powie, ty, ale mi się podobało zakończenie i to, co się tam działo. Inna osoba powie, nie, naprawdę, Demi Moore, poezja, naprawdę poezja. Więc można ten film chwalić z wielu sposobów. Mam nadzieję, że ty się pochwalisz, udostępniając tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi niezmiernie miło. I coraz więcej osób obejrzy go, bo to jest produkcja, tak, którą trzeba obejrzeć, którą musisz obejrzeć. I pamiętaj, jest kilka scen, które ci na pewno obrzydzą. Jest kilka scen, przy których na pewno zagryziesz zęby i stwierdzisz, o jacie, ależ czemu to się stało, czemu tak w ten sposób. I będzie też scen, które obejrzysz, mówisz, ale o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje, przecież to nie ma sensu, to jest nielogiczne. No tak, takie też sceny są, ale takie sceny rzeczywiście w filmach są podobne. Nie musisz oglądać Rejuvenator z 88 roku, żeby ogarnąć, co tutaj się dzieje, tylko bardziej tamten film to jest całkowicie odjechany w kosmos, a tutaj mamy, no powiem tak, sztukę przez duże S. Można by oczywiście rzec, ale po co tak mówić? Lepiej powiedzieć, że na tej liście, tak, jak najbardziej, również dosyć ciekawych dramatów, filmów obyczajowych jest pełno. Obejrzyj, bo warto.